Cześć, cześć. Dla was dzisiaj mam... Chciałbym połowić sobie F1 na miedzianym. Zobaczymy, jak będą brały. Chciałem zanęcić, ale... zdążyły wziąć jakieś ryby. Na start fajny F1, nie? Srebrny karaś. No tego bym tu nie chciał łowić. Łowię sobie na pelety 8 plus kukurydza, czyli na bałwanki. Tu na tym środku mam sam pelet. O, jest F1, zobaczcie. Na sam pelet, czyli klasyczny włos. I to jest fajne rozwiązanie dla większości osób, bo spora część nie ma pop-upów, nie ma bałwanków, a ma klasyczny włos. O, widzicie pelet 8 kokos śmietanka. Tu jest 8 bałwanek ten z kukurydzą, a tu mam 14 założoną z kukurydzą na tym zestawie. Wszędzie haczyki 4, trochę inne przypony 12. Użyję tą zanętę. To wam montuję też po polsku, po niemiecku jak zwykle. Po angielsku może też, żeby było większe. Dobra. No i dam chyba te 7 porcji raz. Jeszcze raz bym dorzucił tutaj na te 12 metrów. Jeden zestaw, chyba ten lewy, mam na 13 metrach. Muszę zobaczyć. A oczywiście, tak jak tam wam w tym napis na początku filmu daję, no to już jest to takie coś, co ustaliłem jako pewne. Czy ja pokazywałem mapy, się zastanawiam. No tu macie C9, nie? 3,7, 3,2. No dobra, to wyciągnę. Zobaczymy, jak z braniami będzie. Może się coś tu wydarzy. Dobra, jest jakieś branie kolejne tutaj na tym bałwanku. Jest kolejny F1. A, i pogodę patrzcie, nie? Jest normalna pogoda, normalna temperatura, bo ostatnio była cały czas obniżona. Dobra, jest pierwsza ryba tutaj na tym bałwanku z tym peletem 14 plus kukurydzą. One są w rekordach tygodnia. Częściej biorą ryby na te mniejsze przynęty. To jest teraz ciekawe, bo nie widziałem brania. Nie widziałem brania w ogóle. Dobra, ale tak patrzę, ja rozpocząłem łowienie o godzinie 11. No to już można tu porcję wrzucić. 7 porcji, może prędzej powinienem zanęcić, ale dobra, trochę się przeciągnęło. Jest tu F1. Całe szczęście, jest mało tutaj karasków. Nie ma karpi na tą chwilę żadnych. Jak widzicie, i wychodzą F1. No, to jest już ładne. Czyli to, co bym chciał łowić tutaj i wszyscy by chcieli łowić, co chcą zarobić. No. Także zobaczymy, co tu będzie wchodziło. Wszystkie zestawy działają. Nawet ten taki, co jest tylko klasyczny włos, bez bałwanków. Może nawet lepiej. Ja nie wiem, czy tego nie przestawił. Któregoś jeszcze zestawu? Tylko na ten klasyczny włos? Albo na przykład 2 pelety? Można tak założyć? Zaraz sprawdzę. Patrzcie, wykrakałem i wywołałem karpia. No, jakby były fajne brania na tym środku dalej, to może bym właśnie... Ja coś zrobię, bo mam tu i tu mam tego bałwanka. Z tym, że tu sobie jest większy pelet. No zobaczymy zaraz. Albo dać pelet 14 plus 8. O. To też nie byłoby głupie. Albo 2 ósemki. Żeby tych brań było stosunkowo dużo. Tak myślę. Coś takiego zrobić. Jest tylko taki linek. Ciekawy. Właśnie możecie napisać w komentarzach później, czy wam wychodzą na przykład tutaj kowale. Liny kowale. No jestem ciekaw. No rybo, zdecyduj się. Dobra, wrócę jak ona ugryzie. Zaraz te zestawy pozmieniam, chyba że tu się coś wydarzy w międzyczasie. Może faktycznie bym ten zestaw tu pozmieniał. W ogóle
Zauważyłem, że jest burza, co wy też widzicie, ale nie patrzałem, że jest aż 8 metrów wiatru. To może być problem, może. O, ktoś wyciągnął trofkę F1 key. No, może by to brały te F1. Ja sobie zmienię tutaj na klasyczny włos. Teraz damy 2 pelety. Kokos, śmietana, 8. Zobaczymy, jak tak będzie funkcjonować. Co to się wydarzy. Bo problemem bałwanków nawet nie jest to, szybciej macie niż pop-up, ale większość osób chyba nie rozdaje tam punktów bałwanka. I to może być dużym problemem, co? Jakby to dobrze brał na klasyczny włos, na same pelety, to co kombinować? Serialiną się odpaliła teraz. Zobaczcie, nawet coś tam wzięło teraz tam. Coś co kija wygina. Muszę spojrzeć, jaka jest tu szczytówka, bo linek jest. Bo jest zielona 14? Nie, no dobra, 14 mogę mieć. Na tamtych zestawach bym musiał pozmieniać chyba na 14, bo tu są 21? 21? 21. No może na nich pozmieniam na 14. Wtedy jak tamten test robiłem szczytówek, to 14 chyba najlepiej wychodziła. 7 znowu dawała za dużo małych rybek. Wyżej już się też psuło, a 14 chyba była najlepsza. Dobra. Czekam na jakieś brania. Fajne. Dobra, jest jakieś branie tutaj na te 2 8. Myślałem, że lepsza ryba. Wygina, tak kija, a tu takie coś. Się zastanawiam, czy ja nie podchodziłem do tego spota z jakieś 2 tygodnie temu. Tylko rezultat miałem taki, że no tych F1 było dużo mniej. Ja już mam teraz w tej chwili 28 ryb w 30 minut. Myślę, że dużo lepiej jest. Nie pamiętam, na co je próbowałem łowić. Może to była kukurydza sama, kokos. Wspominałem to chyba przy okazji jakiegoś filmu z Miedziaka ostatnio, że tam gdzieś to coś łowiłem i że próbowałem tam i tam łowić i coś chyba było tak, że coś na mapie wam pokazywałem. Całkiem to możliwe było. Ale ten się film nie ukazał, bo tego srebra miałem niecałe 300 chyba. Brały właśnie tylko F1, ale no właśnie kwotowo to mi się nie podobało, za mało tego było. Dobra, wbijam z raportem, co? O której to było tam nęcone? O 20 jakoś, nie? Myślę, że warto dorzucić znowu 7 porcji. To jest jedno. Druga sprawa, no teraz jest cieniutko. Jest cieniutko. Nie wiem, jedno to pewnie kwestia nocy. Druga sprawa, o, wiatr przynajmniej się zmniejsza, bo cały czas było 8 metrów wiatru. Cały czas. Także czekamy, może się coś poprawi, zobaczymy. Może to wpłynie na brania, bo teraz już mi się przestało podobać. Podobało mi się, teraz już mi się mniej podoba. Optymalnie jest jak takie właśnie 3 rzędy, to mam 24 ryby plus tam jeszcze kilka w godzinę jakby wpadło. Może się uda, 20 parę minut zostało. Może zacznę brać fajnie. Czekam na branę. Ja wam powiem, no tu się tragedia wydarzyła. Dopiero przestało padać, teraz słońce nawet zaczyna wychodzić. Nikt tu nie łowił F1 z tego co widzę. Było cały czas przerwa, patrzcie, jakieś liny. Te ogony, coś mi się wydaje, ja widziałem jakiś spot chyba tu gdzieś jest jakiś. To może gdzieś tam wypiję, spróbuję nagrać, ale tak to zobaczcie, liny, ogony. No i to byłoby na tyle. Tam gdzieś F1 to jest moje dawno. A tutaj teraz przestało padać, nagle zaczęli ludzie wyciągać F1 i to nawet trofka teraz wpadła. I ja cały czas miałem bez ryb. Czy ja w ogóle tą zanętę teraz rzuciłem, się zastanawiam. No, myślałem, że fajnie połowię, a tu w tym momencie jak zaczęła być ta burza i te 8 metrów wiatru, to odcięło ryby. Odcięło zupełnie brania.
Zobaczymy. Przed chwilą przerzuciłem te zestawy. Chyba zanęciłem. Aż muszę sobie zobaczyć w nagraniu, czy ja to zrobiłem. No i poczekam jeszcze chwilę. Powyżej tej godziny może coś tu fajnego mi wpadnie. No już nie liczę na trofki, liczę, żeby brało więcej F1. No ale to ta pogoda jest jaka jest. Dobra, ja tu widzę F1 pływającą, ale wiecie czego nie widziałem? Tego, co miałem zrobić. Nie zanęciłem. Także no, dobra. Trzeba tu zanęcić i wyciągnąć tą rybę, która wychodzi. No i teraz trzeba mieć nadzieję, że coś tu będzie brało. To jest jakiś mały, ale przynajmniej F1. Ojojoj. Żeby to normalnie brało, a nie takie przerwy się robiły. Nie wiadomo dlaczego i z jakiego powodu. Dobra. Dostałem chwilę temu jeszcze jedną F1 i zaczynam tak się zastanawiać. Widzicie, to jest ten powód, dla którego wtedy poprzednio tego spota nie wstawiłem. I teraz się też mocno zastanawiam, no ale nie no, teraz dzisiaj coś chyba zarobię jednak tutaj na tym miejscu. Dobra, widzimy się przy sprzedaniu. Okej, dobra, zobaczymy co jest w kawiarni. Kowale. Ciekawe, czy teraz tutaj na tych brzozach dalej biorą te liny. Tu tego będę jakiegoś tam miał. To chyba jest najmniejszy. Tu będzie jakaś F1, szkoda, że taką małą chcą, ale zawsze to mi poprawi wynik. Reszty rybek nie mam, dobra, ale 50 z kawiarni wychodzę. A tutaj szkoda się popsuło, 372. No jest na pewno lepiej niż poprzednio, ale no nie wiem, może inna przynęta. Może taka przynęta jak tutaj, tu na tych poprzednich filmach, co było nagrywane, albo morwę użyć. No tak, te przynęty z tym kokosem mogły być dobre na tej obniżonej temperaturze, to nie jest powiedziane. A teraz faktycznie lepiej by jakaś ta morwa działała, albo malina. To możecie sobie też sprawdzić na tym 3732. No dobra, ja kończę, pamiętajcie łapeczka w górę i na razie.